Siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam na bez dubli w środę. Dzisiaj mamy, który dzisiaj mamy? 10 stycznia. Zimno, nie? U mnie 14 stopni, mam nadzieję, że wytrwam całe nagranie z tym małym piecyczkiem tutaj, który mnie trochę grzeje. Paczuszka od widza. Widzicie już? Poznajecie po kształcie? Zasłonie. No, kto zgadnie? Napiszcie teraz w komentarzu, kto zgadnie co to. Słuchajcie. Tam. No dobra, rozpakujmy go w sumie. Rozpakujmy go i się dowiecie. Przypominam, konwencja bez dubli, cała naprawa. Od momentu rozpakowania, jak widzicie, pieczęcie niepozrywane, do momentu, mam nadzieję, naprawy. Jedyne pauzy to klient, no bo jestem w pracy, telefon, no bo wypadałoby odebrać. Rozpieczętowujemy, tylko oczywiście jest nożyk. Dobra, słuchajcie, delikatnie, nie tniemy ekspresu. Delikatnie sobie tutaj go rozpieczętujemy. Z paczki go wyjąłem, ładnie zapakowany. Od spodu na takiej wytłoczce tekturowej. Obłożony moją kurką, czyli maklesami z jajek. No już widzicie. Już widzicie, słuchajcie, wszystko się ujawnia. Więc na tym się zatrzymajmy chwilowo. Dlatego chcę wam dzisiaj po pierwsze go naprawić. Zaraz poznacie zeznania świadków. Po drugie pokazać wam, bo masa pytań, mimo że ten temat był poruszany już wielokrotnie na filmach, mimo że ten temat na grupie na Facebooku, do której was zapraszam, był poruszany również wielokrotnie. Masę pytań o te same usterki zadajecie, więc powiem wam dzisiaj też pokrótce, tak na szybko. Zobaczymy, co go boli tak naprawdę, co sobie sprawdzić po rozebraniu, co jest ważne, punkt po punkcie, co należy sprawdzić w przeglądzie, czyli tak jakbyśmy nie wiedzieli nic o tym ekspresie i lecimy po kolei, ale to za chwilę. Odpalamy tutaj zeznania świadka. Pan Łukasz, dzień dobry. Pewnie w natłoku sprawnie pamięta pan, ale dzwoniłem. To by się zgadzało. Że jest następujący problem z ekspresem. Generalnie jest to jego pierwsza awaria. Używany jest regularnie codziennie po kilka kaw. Już drugi raz są wymienione wszystkie pomarańczowe uszczelki o-ringi, czerwone, ale kolor jest mniejsza z tym. Pierwsze wymieniał serwis, drugi raz wymieniłem je sam na podstawie pana filmów z YouTube'a. Jestem Bartek, nie pan. Nie panujmy sobie na YouTubie, słuchajcie. To oficjały, ja nie jestem fanem oficjału. Bartek, miło mi, panie Łukaszu. Po kilku dniach od wymienienia tych o-ringów zaczęła przy robieniu na przykład laty wydobywać się para z wnętrza, głównie z boku od strony pojemnika na wodę. No tamtędy z reguły się wydobywa. Również na podstawie pana filmów wymieniłem elektrozawór. Poniżej zdjęcia, po lewej nowy, po prawej stary. Zaraz wam to pokażę, bo mam to wydrukowane. Bardzo fajnie, w ogóle profesjonalne podejście. Ja lubię takie podejście. W koszuleczce. To jest oczywiście zeskanowany wydruk, zaraz zobaczycie resztę. Nic to nie dało. Ekspres robi samą kawę normalnie, bez problemów, jednakże w przypadku kaw z mlekiem nadal parę wyrzuca do środka i na zewnątrz, a nie przez kubek Latego. Proszę o naprawę i pozdrawiam. Kubek jest odpięty. Zaznaczam, pamiętacie sprzed Wigilii. Jeszcze ten ekspres tam czeka na wycenę, nie mogę znaleźć tego sprzęgła. Nie zostawiajcie, zaraz wam zresztą pokażę, bo człowiek chaos, jak zawsze. Dobra. Proszę o naprawę, pozdrawiam. Łukasz, tu oczywiście dane kontaktowe, fan pana filmów, miło mi. Znikamy pana Łukasza. Dobra, słuchajcie, rozpakujmy go. Nie przyniosłem sobie wody, no bo nie miałem w co, trzeba go najpierw rozpakować. Nie niszcząc tej folii, bo ona nam się przyda oczywiście, słuchajcie, do czego? Do zapakowania go z powrotem, tak? Tu mamy pojemniczek. Komisyjnie. Wszystko tu wygląda ok. Nie ma klapeczki, ale klapeczka jest jakby towarem zbędnym. Miałem wam pokazać, słuchajcie. Dokumentacja zdjęciowa. Jeden stary, drugi nowy. 24 V na obu. Kolorami cewek się nie przejmujcie. Tutaj sposób montażu, ale to sobie organoleptycznie sprawdzimy. Fajnie. Ja nie mówię, że musicie tak wysyłać. Ale fajnie, jak jest taka dokumentacja, bo no, miło się pracuje. Widzimy, co było robione. Wiecie, o co chodzi. Dobra. Delikatnie. Nie róbmy zbędnych rys na ekspresie. Dobra. Rozwijamy prezencik. Jeszcze tu ładnie zapakowany. Dobra. Ale mnie przygrzewa ten mój piecyk, ale dobrze. Ile u was dzisiaj stopni? U mnie chyba minus 10. Wczoraj było minus 16, jak tu przyjechałem. Jest zima. To musi być zimno. Ładnie poklejone. Papierową taśmą. No full profeska, panie Łukaszu. Wyższy model mamy. Dobra. Ekspres w górę. Filtr wsadzony do środka, widzę. To wszystko się pozbywamy, bo na ten moment nie jest nam potrzebne, ale niekoniecznie pod nogi. Nóż, żeby tu nic nie wywalić. Co słuchajcie, tak. Kurczę. Mówicie, że nie chwalę ekspresów. Tu jakaś... To brud. Przykurzony, ale
No róbmy test. Można? Chyba będzie dzisiaj chwalenie, naprawdę zadbany. Filterek z racji tego, że on u mnie postał. Nie wysyłajcie, słuchajcie, to nie jest problem, ale wyjmujcie filtry, jak do mnie wysyłacie ekspres, bo one i tak idą w śmietnik, bo no i kolejka jest jaka jest, ten filtr już zaczyna żyć, jak widzicie. Nie wysyłajcie tych filtrów, zawincie je sobie, wyrzućcie, no wiadomo, ten filtr nie może tyle stać bez ruchu. Tu resztka jeszcze wody, zbiorniczek czyściutki, słuchajcie. Na dnie lekki osad, ale to nie ma się tu co czego przyczepić. Kontrola zaparzacza, ale już widać, nie? No, słuchajcie, zacieki tu wchodzi woda. No kurna, jest naprawdę, naprawdę, panie Łukaszu, jest pięknie. Jest ładnie. Jeszcze zajrzyjmy do środka. Tu trochę kawy się wysypało, ale to słuchajcie, ona nawet podczas wstrząsów spada z młynka. Uszczeleczka widać, że chyba też była wymieniana. Model EP 5441/50. Wyższy model już z wyświetlaczem. Mamy to. Mamy to. Podpalmy go, słuchajcie. Chwila pauzy, pójdę tylko po wodę. Jestem, nie było mnie dosłownie 20 sekund, na tyle co wody nalać. Wkładamy. Kontrola uszczelki. Uszczelka jest, no tu można było troszeczkę... Nie, jest czysto. A zacieki mleka wiadomo, słuchajcie. I tak ten dzbanek... Panie Łukaszu, ile lat ma ten ekspres? Napisze pan w komentarzu. Że jeszcze tu już widać się robi ta standardowa taka... No ten plastik jest słaby, no. Wiecie, użytkownicy dlatego wiedzą. Tu się robi na razie, tylko tu się tak... spajączkował, ale on się spajączkuje cały. Symulator mleka. Czyli woda z płynem do naczyń, z jakimś detergentem. Chodzi o to, żeby się spieniało. Nie symuluję, nie testuję na mleku, bo za każdym razem musiałbym to myć. Na koniec oczywiście mleczko wlejemy. Znaczy nie wlejemy, bo nie mam, ale na koniec mleczko wleję, sprawdzę, czy się spienia. No co? Przewodu nie ma, ale przewód mamy. Odpalamy dzidę, no słuchajcie. Ładny, zadbany ekspres. Naprawdę na razie tego nie odklejam. I odkleił. Na razie tego nie odklejam. Zaraz tam nasypiemy kawy. Najpierw muszę się, słuchajcie, wcelować. Czyli tak, uszczelki na paluchu wymienione według pana Łukasza. Dobra. Podwieszamy dzbanuszek, karawkę. Jak zwał, tak zwał. No to co, odpalamy. Nie ma na co czekać. To może jeszcze nie to. Gdzie ja mam mój pojemnik na wodę? Tu. Polało się. Czekamy. Ogrzewanie. Ogrzewanie. Czekajcie, niech... Nie, no teraz nie przerwę. Musisz, kliencie drogi, poczekać chwilę. Bo ja tu odpalam ekspres. Słyszycie pewnie, jak bzyczy. Oddzwonimy za chwilę. O. No, u mnie jest chłodno, więc wiadomo. O, już mamy odpowiedź, panie Łukaszu. Oglądał pan moje filmy i pan nie wyłapał tego problemu? Mam nadzieję, że mam odpowiedź. Ja mam już podejrzenia. Słyszeliście dźwięk na pewno. No, napiszcie teraz, po tym dźwięku, jaką obstawiacie tu usterkę? Coś tu jest niewyraźnie, widzę, tak nie do końca. O, jeszcze podkręcimy. Mamy ostrość. No kawę zrobi, bo się przepłukał, ale zróbmy spienianie. Chcesz zainstalować filtr? Nie chcę zainstalować filtra. Filtra czy filtru? Filtra chyba, nie? Dajcie znać. I ja bym chciał samo mleko. On tu chyba ma taką opcję. More drinks. Yes, my lord. Spienione mleko. Słuchajcie i napiszcie po tym, co sądzicie, jaka to jest usterka. Ja oczywiście też podejrzewam, ale mam już chytry plan w głowie. Ok. Ok. Może być 100 ml, 50. Umieść dlatego umieszczone. Teraz ja się nie odzywam, słuchamy. Wiecie już? Bo ja wiem. Ale nie powiem. Widać, prawda? Widać, że komin. Dobra, nie trzymajmy go tak długo w tej niepewności, bo... Bo co? No bo zaparuje nam cały. Okej. Ja mam jasność.
jeśli oglądacie moje filmy uważnie, panie Łukaszu, nieuważne oglądanie. Problemu, znaczy wymiana jakby tego elektrozaworu panu nie zaszkodzi. Proszę sobie stary, jeśli pan nie wyrzucił, zachować, bo być może jest ok, bo on się i tak prędzej czy później pewnie uszkodzi. Ale nie tu był problem, gdzie pan go szukał prawdopodobnie. To musimy już teraz odkleić, bo no ciekaw jestem, czy odgadliście problem. Bo trzeba go rozkręcić, gościa. To ściągamy. Niech sobie gdzieś tu leży jakiś pojemniczek na śrubki. Brak. Tu coś mam? Tak. To na bok. I teraz zaczynamy tą część, słuchajcie, żeby jakby ukrócić wasze pytania, bo pamiętajcie, na grupie, jeśli dany temat już był wałkowany, moderatorzy nie przepuszczą wam, w tym ja, nie przepuszczą wam postów. Nie chcemy, żeby potem po wpisaniu hashtagu Philips, czy Latego, czy problem ze spienianiem wyskakiwało 444 000 postów, bo w takich rzeczach się trudno szuka. Więc jeśli dany problem na grupie na Facebooku był omówiony raz, 2 razy, 3 razy max, to już nie przyjmiemy takiego postu i to nie wynika z naszej złośliwości, tylko właśnie z tego, że potem w tym chaosie informacyjnym nie doszukacie się. Więc zapraszam do tego filmu, on będzie też na grupie wrzucony, ja go ładnie opiszę, a zaraz wam powiem, co należy sprawdzić. Oczywiście nie będę tego pewnie robił wszystkiego, bo to by było ponawianie kolejnych filmów. Film dzisiaj bez dubli jest o naprawie ekspresu pana Łukasza, ale przy okazji wam o tym powiem. Wykręcamy tak, raz, 2, 3 tu, 3 od góry. To są wszystko srebrne wkręty, nie mylcie. Nic się nie stanie, jak pomylicie, ale nie mylcie. Składajmy to tak, jak fabryka przewidziała. 3 wkręty od górnej obudowy. I tu już jest ten sam wkręt, kopułka młynka, zaraz wam ją pokażę. Czyli ten element. To mamy rozkręcone, wtedy sobie to podważamy. O to mnie też często pytacie. Jak wyciągnąć, odwrotnie pan, panie Łukaszu, włożył to pokrętło, ono powinno być o 180 stopni przekręcone, widać. Ten element tutaj, ten dzyndzelek powinien wskazywać stopień zmielenia. Nic się nie dzieje, to jest tylko kosmetyka. Pytacie mnie, czemu to tak mocno siedzi, jak to wyciągnąć? Jak to wyciągnąć? Podważacie sobie trochę. Musicie tam oczywiście po wyłączeniu, pamiętajcie, z prądu, przytrzymać młynek, bo on tam jest elastycznie, mam nadzieję, chociaż u pana Łukasza chyba nie jest elastycznie. Zaraz się dowie. Jest elastycznie. I teraz za to pokrętło uważajcie, żeby wam tak nie skoczyło jak mi, bo było ryzyko, że połamiemy zatrzaski, nic się nie stało. I tu są 2 zatrzaski, zapinki takie. Nie wiem, czy wam to pokażę, zobaczymy, czy pan Łukasz nie popsuł. Nie, bo się trzyma. Tu nie mam wam jak pokazać. Za specjalnie nawet sam ledwo widzę, słuchajcie. Ale one tu są, uwierzcie mi. O, puściły. Chodzi o to, że te 2 wystające elementy, jakby wam to pokazać. O, ten i ten. To sobie odkładam. Tu się woda leje. One są zaczepione o te 2 zatrzaski, o te 2 zapinki. Tą i tą. Bardzo często, jak to się skręca ten ekspres, one są tu połamane. Wielka krzywda się nie stanie, ale no po co łamać, jak są fabrycznie ok. I tu mamy tak naprawdę po wykręceniu tych 2 krętów z tyłu, tych 4 tu od góry i zdjęciu pokrywy, mamy dostęp do wszystkiego, bo możemy zdjąć tył. Jeszcze jedna śrubka wypadła. Gdzie lecisz, pierunie? Chodź tu. Mamy na bok, żeby nie przeszkadzało. Panie Łukaszu, chyba pan tu czyścił, bo tu zawsze trochę kawki jest. No super, naprawdę zadbany ekspres, no. Poczekajcie, bo dobija się do mnie ten telefon, już o nim zapomniałem, zaraz do was wracam. Jestem. Dobra, tył zdjęty. To teraz jak jesteśmy tu, 2 wkręty. I to jest tak naprawdę na ten moment wszystko, co potrzebujecie ściągnąć, żeby przeprowadzić przegląd, sprawdzić ten ekspres i tak dalej. Kręcimy. Nawet widzicie, zaparzacza jeszcze nie wyciągałem. No on wygląda dobrze, zresztą tutaj nie szukamy problemu w zaparzaczu. Ja już wiem, gdzie szukamy problemu. Obym się mylił. Obym się nie mylił, obym się mylił. I to wysuwamy do tyłu. Zdjęte, słuchajcie. Macie dostęp do wszystkiego, co w tym ekspresie jest nie tak. I teraz, przede wszystkim usterka, o którą też często pytacie. Jeśli ekspres wam się uruchomił, to posłuchajcie uważnie. Jeśli ekspres wam się uruchomił
jest gotowy do pracy. Wybieracie jakąkolwiek kawę, wciskacie play i on wywala, tutaj to wywali komunikat z problemem. Na Latte Go, tym prostszym bez ekranu, zaczynają mrugać te 3 diody, macie problem z młynkiem. Kropka. Wymiana silnika młynka, czyli właśnie sprawdźmy, czy pan Łukasz tu dobrze zrobił. Widać, że dobrze. Czyli raz, 2, 3, 4, zdejmujecie koronę młynka. I już coś, nie wiem, widzicie w ręku moim, że coś tu się jest nie tak? Zdejmujecie koronę młynka, podpinacie nowy silnik, przykręcacie koronę młynka, ale... Why? No, panie Łukaszu, też niech pan napisze w komentarzu, to u pana już tak było? No bo standardowa usterka, właśnie to jest pierwsza rzecz, którą sprawdzacie, czy wysypka młynka nie odpadła. Tu nie ma w ogóle kawy, więc nie wiem, pan Łukasz nie zauważył może, no widzicie jakie to jest urypane? Kleju, śladów nie widzę, więc musimy i tak ten młynek wyciągnąć, no. To jest, powiem wam, w 90% Philipsów Latte Go, jakie do mnie trafiają. Jeśli nawet klient jeszcze o tym nie wie, to się ode mnie dowiaduje, że ta wysypka młynka poszła się połamała. Ale pokażę wam, tu nie ma tak naprawdę, no tu jakieś ziarenko, tu nie ma tak naprawdę, słuchajcie, dużo kawy rozsypane, więc albo pan Łukasz to rozkręcał, nie zauważył, albo tak przytknął, bo myślał, że może tak jest. No nie wiem, zgaduję, teraz dochodzenie niepotrzebne prowadzę. Wysypka do wymiany. No i od tego zaczniemy. I potem wrócimy do ekspresu. Jak wymienić wysypkę? Przede wszystkim wysypać z młynka wszystkie śmieci. I wziąć nową wysypkę. To po pierwsze. Prosto z paczki, żeby nie było. Mamy to. Żeby wyciągnąć tą wysypkę, może jeszcze wysypmy kawę w nadmiar. Musicie przede wszystkim wykręcić, to jest śrubka zabezpieczająca, żeby młynek sam się nie rozkręcił, to się nigdy nie zdarzyło, ale ona tu jest. Zapamiętać, bo o to też, słuchajcie, bardzo często pytacie. Zapamiętać ustawienie młynka. Fabryczne jest mniej więcej właśnie takie jak tu, czyli ten mazak wskazuje początek elementu regulacyjnego. Ważne, bo bardzo często piszecie na grupie, pytacie mnie, że rozbieraliście młynek, skręciliście, strasznie grubo mieli, źle złożyliście. Wciskamy sobie ten element regulacyjny tu, on się wciska, spójrzcie, bo to jest blokada i odkręcamy, aż wyjdzie. Tu się wysypie pełno kawy. Można to oczywiście, chociaż jest to bezcelowe, bo wsypiecie kawę, ona się zmieli i co? No i tu zaraz będzie z powrotem kawa, ale jak już mamy dostęp, wyczyśmy zwłaszcza tutaj ten kanał wylotowy. O, to samo z drugim żarnem jeszcze. Nie ma tutaj też co przesadzać, słuchajcie, bo tak jak mówię, ta kawa zaraz tu z powrotem powłazi. Może byśmy się jej pozbyli. Poczekajcie. Zobaczycie, ile to trwa czasu, cały taki przegląd. Bez wymian na razie. Na razie znaleźliśmy usterkę, o której nawet pan Łukasz nie wiedział prawdopodobnie. No i co? I w ten sposób możecie teraz włożyć nową wysypkę. Jak to było? Nigdy nie pamiętam. Tak? Trzeba ją docisnąć. Ona, żebyście nie zostawili tutaj, spójrzcie, takiego otworu. O, widać. Poczekajcie, kolejny telefon. Jakaś kumulacja, słuchajcie. Druga osoba z rzędu o zakup części. Nie sprzedaję części, nie zajmuję się sprzedażą części. Nie sprzedam wam części, bo się tym nie zajmuję. Po prostu. Wracając do tematu, tu nie może zostać taki otwór. Trzeba tą wysypkę docisnąć, aż słyszeliście. Ja, czy to mądre, czy to głupie, nie wiem. Zawsze to powtarzam, ja to robię. Mimo że te wysypki są chyba, nie wiem, czy one są identyczne, czy są nieidentyczne. Ja tutaj troszeczkę w ramach wzmocnienia, nawet jakiejś takiej pseudokropelki, daję tutaj kropelkę, tylko tu też nie nawalcie tego kleju, bo to musi być możliwy demontaż tego, tutaj taki paseczek, ale to dosłownie tak zawilgacam i jeszcze tutaj daję kropelkę i tutaj daję kropelkę. To się da ściągnąć, ten klej nie jest w miarę, ten klej jest sztywny, on to trzyma, nigdy nie wróciła do mnie pęknięta wysypka, więc chyba ma to sens, słuchajcie. To sobie wyschnie w ekspresie, nie zgubcie, bo to o to też mnie pytacie tutaj, bo to tak wygląda, wiecie o co chodzi. Jak zdejmiecie tą starą wysypkę, z której się jeszcze sypie, nazwa wysypka, nie? To wygląda jak integralna część. Tu jest taka guma, ona jest ważna, bo ona uszczelnia górę obudowy z młynkiem. Ale zanim to,
Musimy wkręcić z powrotem żarno. Tu są takie, widzicie, otwory. Trochę przyspieszę, bo to już mamy 20 minut, a ja przy młynku jestem. Ale tu będzie tylko omówienie, plus naprawa usterki. Mam nadzieję, że dobry trop mam w głowie. Dlatego stały gość u mnie. Jedna z tych łopatek jest szersza. Ta, więc tą szerszą idziemy tu. Można sobie podglądać przez te wycięcia. No i musicie to wpasować, tak? Dobrze docisnąć. To musi ładnie dojść. No i odwracamy sytuację. Wracamy tym elementem do początku regulacji. Nie po palcu. No i tu mamy złożony identyko, jak był złożony przed rozkręcaniem. I ważne, to jest bardzo ważne, zróbcie sobie zdjęcie tego młynka przed rozkręceniem go. Jeśli nie macie tutaj tak idealnie na fabrykę i teraz jakby składając ekspres, pokrętło ustawiamy na środku i mamy fabryczne ustawienie ekspresu. Teraz będę godzinę wkręcał tą śrubkę zabezpieczającą, także dajcie mi chwilę. Dajcie mi chwilę. Jak się trzeba przymagnesować, to się nie przymagnesuje. Jak nie trzeba, to się zawsze przymagnesuje. Przecież wziąłbyś sobie, człowieku, krótszy śrubokręt, byłoby ci prościej. Dobra, słuchajcie, zrobię to na blacie. Dobra. Trochę porządku. Po chłopskiemu. Zakładamy gumkę. No i młynek trafia. Czerwony do plusa. Macie tu oznaczone. Tu jest plusik. Widać. Więc nie pomylcie, bo będzie się... Tu się tragedia nie stanie. Tu wydmuchać resztki. Tu leży resztka wysypki, zobaczcie. Wydmuchać resztki. Sprężyna pod młynek. Tu jest takie miejsce. Do plusa czerwony, czyli kolorowy. Sprawdźcie, żeby dobrze trzymał ten przewód, żeby on się nie wypiął. Młynek wibruje. I to jest całe mocowanie młynka. Te dwie gumy na 2 szpikulce. I tyle, słuchajcie. I młynek mamy, nazwijmy to, załatwiony. Nic tu nie przykręcamy, on ma tak pracować. I teraz słuchajcie, na szybko, zanim dojdziemy do usterki. Właściwie zapamiętajcie, od tej usterki powinniśmy zacząć, ale zrobimy to na końcu, ponieważ mamy ekspres. Jakiekolwiek problemy, jeśli 3 diody zaczynają mrugać, czy pojawia się problem E05, idziemy sobie od tego wężyka, wyciągamy go, wykręcamy tą śrubkę, czyścimy te wężyki, wszystkie, aż do przepływomierza. Przepływomierz jest schowany, musimy sobie wyciągnąć, nawet mógłbym wam to pokazać, nie będę wyciągał przepływomierza, natomiast E05, problem z przepływem wody, to zawsze oznacza problem z przepływem wody. Podejrzane są wężyki, pompa też, ale pompa bardzo rzadko się psuje, słuchajcie. Podejrzane są wężyki i to bardzo rzadko ten, raczej te wszystkie silikonowe. I podejrzany jest ten gościu, który jest tam, teraz już mamy do niego dostęp, trzeba go podważyć tam z tyłu, wyciągnąć. Wyczyście sobie przepływomierz, złóżcie go, prawdopodobnie problem wam zniknie. Teraz trzeba to włożyć z powrotem, tu niepotrzebnie śrubkę wykręciłem, to jest śrubka trzymająca, chciałem powiedzieć, władzę. Śrubka trzymająca grzałkę. Błąd E05, tudzież jeśli woda nie leci, ekspres się męczy przy starcie, przy tym ekspresie bez wyświetlacza będą mrugały 3 kontrolki. Jest o tym film. Słuchajcie, dobra, to wkładam z powrotem. Tutaj wężyk przycinam, więc puszczam go górą. Mocowanie gniazda zasilającego. Już tylko głowę tu wsadzę. Data ekspresu? 2020 rok, wrzesień. 3 diody mrugające na początku. Podejrzany może być również czujnik NTC grzałki. Złączka. Jeśli wywala wam ekspres korki, nie sprawdzajcie go. To jest ważne. Słuchajcie, tu się aż nawet zrobię duży. Jeśli wam ekspres wywali korki, ten czy każdy inny, ale zwłaszcza ten, nie róbcie tak, że włączycie jeszcze raz i sprawdzicie. No raz można, bo może coś, no raczej, chociaż ekspres nie wywala korków bez powodu, słuchajcie. Bo jak będziecie z niego strzelać, to grozi wam to uszkodzeniem tej elektroniki. Jeśli wywala wam korki przy Philipsach Latego, w ogóle Philipsach tej konstrukcji, najczęściej problem jest taki, że pękła ta złączka. Te złączki ja zamawiam jakieś lepsze, słuchajcie, nie wiem czy będzie widać różnicę, bo ta, to już też pokazywałem niejednokrotnie, ta ma tutaj taki sznyt jakiś taki, jakby była ślad odlewu. Na tej złączce tu jest jakieś takie wzmocnienie, widzicie? Te złączki wymieniam, takie zamawiam do tego modelu. Takie przychodzą, więc to jest też punkt newralgiczny tego ekspresu.
Co do spieniania, prawdopodobnie to nie jest tu ten przypadek. Jeszcze spójrzmy, czy pan Łukasz dobrze go założył, ale wygląda na to, że dobrze. Jeden elektrozawór, drugi. Ten bardzo rzadko, bardzo rzadko pada. Ten, no niestety, pada dosyć często. Tu jest wszystko dobrze złożone. Kolejność elektrozaworu moim zdaniem jest zachowana. Nie widzę cyferek, więc go sobie wyciągnę na chwilę. Jak mi się to oczywiście uda. O, gdzie on tu ma te cyferki? Muszę sobie wypiąć gumę spustową. O, możemy go uwolnić. Wygląda na l'original. Jakiś taki tu... Ale to tylko ślady na cewce. Gdzie ty masz cyferki, Dzido? Jedynka u dołu, dwójka u góry, czyli... woda płynie od jedynki do dwójki. Kierunek jest zachowany ok. Teraz trzeba wrócić do pierwotnego stanu, czyli włożyć go tu z powrotem, ułożyć te wężyki. Bo to nie problem jest w elektrozaworze, słuchajcie. Problem jest w wysypce. Dobrze, że ten ekspres trafił, bo jeśli pan, panie Łukaszu, tego nie zauważył, no to dobrze, żeśmy to zauważyli, bo tu się potrafi młynek od tego zepsuć, jak się tu dużo tej kawy uzbiera. Problem mamy rozwiązany. No i idziemy, słuchajcie. Tu jeszcze dodam tylko, jak fajne serwisowo są te ekspresy. Odkręcacie tu śrubkę i macie w środku przekładnię napędu. No ale do rzeczy, bo wydłużyłem ten film. Temat taki live'a był, co prawda niewiele o tym mówiłem w ten poniedziałek. Samodzielne naprawy w domu. No blisko pan był, panie Łukaszu. Moja diagnoza? Oczywiście zaraz się dowiemy. Nie trzyma zawór. Jedna. Nie trafię na takiej odległości. Czekajcie, asekuracja. Druga. Dwa wkręty tutaj. I to jest ten słynny zawór wody, potocznie przez serwisy nazywany paluchem, przeze mnie. Ale to jest zawór gorącej wody. On odpowiada za parzenie kawy, ale on musi się domknąć, żeby mleko poleciało do spieniacza. Tak naprawdę organoleptycznie ciężko jest cokolwiek stwierdzić. One czasami pękają, słuchajcie, i ten nosi takie znamiona, patrzcie. Przyjrzyjmy mu się z bliska. Ostro, poproszę. Coś tu się już dzieje. Może być tylko po prostu osad, słuchajcie. Uszczelki są całe, bo to też ważne. Jedna. Out. Druga. Tym razem identyczne. Jest ok. Tu widać, że pan Łukasz wymienił te uszczelki, ale problem jest wewnątrz prawdopodobnie. Na razie oddalę, słuchajcie, żeby cokolwiek było widać. Patrzcie tu na nas ładnie. Na tej podstawie też sobie mogę ustawić ostrość. O. Potrzebujemy płaskiego śrubokręta. Ciekawe, czy pan Łukasz to rozkręcał. Prawdopodobnie uszczerbił się grzybek, to się zdarza. Zdarza się nawet w ekspresach Saeco jeszcze, bo ten zawór jakby jest konstrukcyjnie, w ogóle ten ekspres konstrukcyjnie to jest Saeco w ładnej obudowie. Panie Łukaszu, tu nie powinno być pusto. Coś pan zgubił. No nie miało to prawa spieniać, panie Łukaszu. Czyli to nie jest nawet usterka, tylko jak pan czyścił. Ja się czuję teraz jak w programie usterka. Jak pan czyścił tutaj, coś robił, to pan zgubił tłoczek ze sprężynką. Ja wam to dla potomnych... Czekajcie, jeszcze patrzę, czy to się tam nie zblokowało. Nie, no tam jest pusto, słuchajcie. O. Widzicie? Błąd serwisanta. Błąd serwisanta hobbysty, panie Łukaszu. Ja wam pokażę na przykładzie nowego, bo i tak nowy musimy tu założyć. Zawór wody przychodzi wam kompletny. Z kompletem uszczelek. No ale... żebyście mieli wiedzę... Pokażę wam, jak to wygląda w środku. O, tylko trzeba uważać, bo tu jest sprężynka właśnie. To mnie zdziwiło, że to samo nie wychodzi. Teraz mamy 1 do 1, słuchajcie. Tak właśnie miał pan, panie Łukaszu, zamontowany. Natomiast zabrakło, wystrzelił panu, gdzieś nawet pan nie zauważył. No chyba, że jestem w programie usterka. Ten oto grzybek, który powinien być tu. I na to wchodzi nam ten czpień, który tutaj widzicie musi wejść odpowiednio. Czemu jest nieostro? O, teraz jest ostro. Musi nam wejść tak. Teraz trzeba go przytrzymać, żeby nie wystrzelił. I mamy to. Mamy to, słuchajcie, przybliżę wam. Tu tego elementu nie było.
Pamiętajcie, trzeba zwracać uwagę na takie rzeczy. Można sobie poszukać schematów serwisowych w internetach, bo są. Trochę smaru. No i co, wkładamy i to będzie działać, słuchajcie, no. Wkładamy, testujemy. Macie takie odświeżenie tego filmu o Philipsach Latte Go, bo nie każdy się dokopuje do starszych filmów, a film o Philipsie Latte Go był nagrywany w czerwcu, takie kompendium. No a że bez dubli to moja praca, a dotarliśmy do Philipsa Latte Go, no tutaj tak jak mówiłem, do sobotnich filmów staram wam się jakąś selekcję przeprowadzić, żeby się nie powtarzały te ekspresy za często, żeby były różne nowe jakieś usterki. Ale w środy mamy moją pracę, pokazuję wam moją pracę sauté, no bez rozmów telefonicznych, no bo tego nie wolno robić. Delikatnie. Więc tutaj scenariusze pisze kolejka serwisowa. Dobrze, że pan przysłał, bo ta wysypka albo dopiero co pękła, albo pan nie zauważył, że pękła. No mówię, nie będę się bawił w detektywa, dokręcone. To ja sobie zostawię otwarte, żeby nie pomylić, bo on nie wygląda źle. Komplet uszczelek. No i co nam pozostaje? Jeszcze, słuchajcie, tutaj maznąć o-ringi. Świeże, bo świeże, ale niech się ładnie ułożą. Zaparzacz. Wkładamy, testujemy na otwartym organizmie, bo czemu nie? Sprawdźcie, czy się zapiął. Cyk, pyk, cyk, pyk. Cyk, pyk, cyk, pyk. Trochę porządku. Tu mamy, czekajcie, wysypię. To jest nagminne, słuchajcie, w Philipsach Latte Go. Ja już tych wysypek to nawet nie liczę, ile wymieniłem. Tak się to nazywa, wysypka młynka. Jak szukacie sobie tego elementu, wpiszcie sobie w Google wysypka młynka Philips. No widzicie. Coś tu się gdzieś na jakimś jaśniejszym tle bym wam pokazał. Coś tu się dzieje. To jest kawałek tego, odpada, no. Wibracje. Widocznie to jest jakieś słabe. To już nie mi oceniać. Woda. Tacka. Ładnie go tutaj... Nie będzie tu nic widać, że coś pracuje. Czekajcie, jeszcze przetrę blat, żeby nie było. Żeby było estetycznie. Nawet zrobię tutaj ostatni szlif. Żeby też ładnie ekran wyglądał. Panel. Ciągle mówię na to ekran. Jest tu ekran, ale to jest panel. Jak już robimy prezentację, a ja jestem pełen przekonania, słuchajcie, że ten ekspres zadziała, no to niech się błyszczy. O, ładnie, nie? Od razu lepiej wygląda. Kurna, jak się świeci. Dobre to. Dobre to. Co pozostaje? Piczka. Czekajcie, tylko odpalę. No i palimy go. Odpalamy, tak żeby wam się światło nie odbijało. Odpalamy. Kurna, ten ekran to teraz jak narysowany wygląda, słuchajcie. Ognia. Nie działa. Dlaczego? Dlatego. Poproszę. Tu mamy symulator mleka. Nalejemy do pełna, żeby tego mleka trochę spienić. I wiecie, kawę taki zawór bez wnętrza wam zrobi, bo i tak tędy ma lecieć woda, gdzie teraz jest otwarte. Natomiast zamiast woda i ciśnienie, woda pod ciśnieniem i para zawsze sobie znajdzie łatwiejszą drogę. I to była ta łatwiejsza droga, bo tu nie ma tego grzybka ze sprężynką, który ma domknąć ten zawór. Ten zaworek otwiera się pod ciśnieniem, więc jeśli spieniamy mleko, to woda znajduje sobie tędy ujście, ale jeśli znajdzie sobie tędy, no to widzieliście, coś tam się lało. Ja tu naszykuję od razu symulację kawy, bo zrobimy też kawkę oczywiście. Bo czemuż by nie? Dobra. No to cappuccino robimy z płynu do naczyń, a czemuż by nie? Cappuccina, mister. Mocna cappuccina, mister. Jak to zrobić? O, widzicie. Na maksa. U mnie... No nie no, extra shot nie. U mnie tak to działa. Pojemność to wszystko jedno będziemy zatrzymywać. Ognia. Da radę? Zgadliście usterkę? Ja myślałem, że będzie ukruszony ten grzybek tutaj. Że to będzie ukruszenie, ale się okazuje, że po prostu go brak. Jedziemy z tematem.
Ktoś podjechał do mnie, ale nie wiem, czy to do mnie. 10. Mam tutaj biuro księgowe w budynku. I jest odpowiedź, słuchajcie. Spienimy to mleko ze 3 razy. No ale będzie działać. Nowy zawór wymieniony przez pana Łukasza. Elektrozawór. Zrób kawkę. Ładnie odbija. Kawkę zrobimy do osobnej filiżanki, żeby sprawdzić jakość kawki. I naprawa dokonana. Nie sprawdził pan, panie Łukaszu, jednego elementu, a było o tym na filmach. No ale ja się wypowiadam z poziomu osoby doświadczonej w tych tematach, więc i tak jest nieźle. Pierwsza kawka będzie lura, bo wywaliliśmy całą kawę z młynka, słuchajcie. Więc siłą rzeczy, gdzie ten mój pojemnik na wodę? Siłą rzeczy młynek musiał się napełnić. No widać, że to nie jest kawa. No to jeszcze raz. Mleko tu. Mleko. Cappuccina. Zapamięta ustawienia, więc ognia. Teraz już powinno być ok. Ładnie się mieli organoleptycznie. Powolutku kończymy. Trochę tu porządku. Zrobię w tak zwanym międzyczasie trochę tu porządku. To zostaje, żeby wam pokazać na samym finiszu, co było zrobione. Kartka może zostać, słuchawka może lecieć. Niech on spienia to mleko. Jak widać działa i będzie działać. A niech się pomęczy. Odbił elektrozawór. No to kawka. Sorry. Zimno. 12 stopni, jak zaczynałem było 14. Kończymy, moi mili. Niech on zaparzy tą kawę. Ta już powinna być porządniejsza, zaraz wam ją tu pokażę. Właściwie już możemy sobie wrócić do tej kamery, bo nie, już się ładnie parzy powoli. No wszystko jest ok. No błąd serwisowy, błąd został popełniony. Te sprężynki strzelają, słuchajcie, z tych zaworów. Tylko trzeba wiedzieć, że wystrzeliłam. Pan Łukasz pewnie nie zauważył, że ona wyfrunęła. Tak obstawiam. Kawka, słuchajcie. Prima sort. Jeszcze można podregulować, ale to już jest kosmetyka. No i tyle. Słuchajcie. Prosty błąd. No ale trzeba wiedzieć, tak? Ja zawsze powtarzam. Wszystko jest proste, jak się wie jak. Prosty błąd. Philips Latego. Pokrótce o usterkach, żeby wam przypomnieć. Usterka spowodowana przez klienta, no bo nie wierzę, że nie było w tym zaworze. Ten zawór nosi już znamiona zużycia, ale pewnie było czyszczone, wystrzeliło. Tak złożony, bez tej sprężynki w środku z grzybkiem, nie będzie działać. Zdarzają się nie tak rzadko usterki, że ten grzybek się wyszczerbi, on się nie domyka i wtedy też to syczenie takie słychać, ale tutaj to całe ciśnienie szło bokiem. Tyle z mojej strony, słuchajcie. Przypominam o kawce, została zielona, jest jeszcze czerwona, to jest 85% arabika, 15% robusta. Zbalansowana, żadna z nich nie jest kwaśna. Napiszcie maila, który macie w opisie filmu, podeślę wam jak ją zamówić. Jest jeszcze wersja czerwona, 60% arabika, 40% robusta, bardziej wyrazista, bardziej gorzka, ale nie gorzka. Też nie kwaśna, więcej kofeiny w tej drugiej. I pytanko do was. Myślę nad zrobieniem siekieryzady, nie mam jeszcze nazwy, może wymyślicie nazwę, bo zielona, czerwona, a myślę o zrobieniu próbki takiej kawy, może w półkilowych, 100% robusty. Co sądzicie? Takiej siekieryzady. I przy okazji, jeśli jesteście zainteresowani, napiszcie, żebym wiedział, czy jest odzew. I od razu proponujcie nazwę. Zielona, czerwona, no należałoby tą siekieryzadę nazwać czarna. Ale może wymyślicie jakąś fajną nazwę, to ją jakoś fajnie nazwiemy. Tyle. Napiszcie komentarz, dajcie lajka, dajcie suba. Miłej środy życzę, miłego popołudnia. Philips Latego naprawiony. Kolejny pacjent, miałem powiedzieć, kolejny klient będzie zadowolony. Ja się kontaktuję z panem Łukaszem, wyjaśniam co i jak. I tyle. Widzimy się w sobotę na filmie, widzimy się w poniedziałek na live'ie. Miłego wieczorku, smacznej kawusi. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć!